Hejo! Mam na imię Wiktoria i witam Was serdecznie w moim pierwszym filmiku na kanale Polka w Teksasie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że zostaniecie ze mną na dłużej. Na pierwszy ogień postanowiłam opowiedzieć Wam moją historię o tym, jak znalazłam się w Teksasie i jak wyglądało moje życie, odkąd się tutaj przeprowadziłam. W 2016 roku ukończyłam studia licencjackie z filologii angielskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. I od razu po obronie pracy licencjackiej pojawił mi się w głowie pomysł wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. I mimo, że dostałam się na magisterkę, to na nią nie poszłam. Tak, poświęciłam magisterkę na rzecz bycia nianią. Nie miałam wystarczająco dużo godzin, aby aplikować na program au pair, więc musiałam w jakiś sposób je zdobyć, więc postanowiłam nie pójść na magisterkę i zatrudnić się jako niania. Przez 2 lata pracowałam z 2-letnim chłopcem i w styczniu 2017 roku miałam już wystarczającą ilość godzin, aby aplikować do programu Au Pair in America. Cały proces aplikacji przebiegł bardzo szybko, bezproblemowo. Wszystkie dziewczyny, wszystkie konsultantki w agencji Au Pair in America były naprawdę bardzo pomocne i przyjazne, także serdecznie Wam polecam tę agencję. I po miesiącu mniej więcej miałam już otwarty room, czyli taką stronę, na którą zgłaszały się wszystkie hostrodzinki z Ameryki, które były zainteresowane moją osobą. Chciałabym tutaj zaznaczyć, że ja nie miałam takiego wymarzonego miejsca w Stanach, do którego chciałabym lecieć. Nie marzyłam ani o Teksasie, ani o żadnym innym stanie. Po prostu chciałam wylecieć do Ameryki i za bardzo nie interesowało mnie to gdzie. Po prostu szukałam rodziny, która odpowiadałaby mojemu charakterowi. Po tygodniu na swoim profilu miałam już 7 rodzin. Miałam 1 rodzinę z Nowego Jorku, 5 rodzin z Washington DC, no i tą rodzinę, z którą znalazłam mój perfect match, rodzinkę z Austin w Teksasie. Od momentu sparowania się z moją host rodzinką do momentu mojego wyjazdu do Ameryki minęło zaledwie 6 tygodni. Także po 6 tygodniach postawiłam swój pierwszy krok w Stanach Zjednoczonych. Jak każda au pair zaczęłam swój pobyt tutaj w USA od 3 dni w Nowym Jorku. I szczerze mówiąc, miasto nie oczarowało mnie jakoś wybitnie. Do dziś uważam, że nie chciałabym tam mieszkać. Po 3 dniach bardzo intensywnego szkolenia w agencji Au Pair in America wsiadłam do samolotu do Austin, do Teksasu. I tutaj już jest zupełnie inna historia, jeżeli chodzi o bycie oczarowanym miastem. Austin od samego początku skradło moje serce. Jest po prostu tak niesamowity urok tutaj. Jest tak niepowtarzalny klimat, nie potrafię tego opisać, po prostu trzeba tego doświadczyć. Jest to stolica stanu i mimo, że mieszka tutaj 1 000 000 ludzi, to w ogóle nie czuć tego, że jest to duże miasto. Jest bardzo chilloutowo, bardzo niepowtarzalnie i naprawdę każdemu polecam przyjechać tutaj, bo wydaje mi się, że Austin jest troszkę niedocenionym miastem, jeżeli chodzi o Europejczyków, ponieważ jest to dość bardzo znane miasto w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze dni u mojej host rodziny spędziłam na jeżdżeniu wszędzie z moim host dad i po prostu uczeniem się rutyny dzieci. Pierwsze 3 dni spędziłam właśnie na uczeniu się tego i później kolejne 2 dni to był weekend, więc po prostu spędzaliśmy razem czas, budując nasze relacje. Następnie zaczął się już mój tydzień samodzielnej pracy i w drugi dzień tej pracy, we wtorek, postanowiłam pójść na lunch do meksykańskiego fast foodu, żeby zjeść swoje pierwsze w życiu taco. No i tutaj właśnie przechodzimy do tej części, do tej historii, która wydaje mi się, że wszystkich bardziej interesuje, czyli to, jak poznałam mojego męża. Joseph, bo tak nazywa się mój mąż, stał w kolejce po jedzenie przede mną i po tym, jak już zamówił swoje tacos, to po prostu stał na boku, czekając na swoje zamówienie. I gdy usłyszał pewną dziewczynę z bardzo intrygującym akcentem, która miała problem z zamówieniem, ponieważ nigdy wcześniej nie jadła tacos, nie wiedziała, co ma wziąć, postanowił się odwrócić i pomóc tejże niewiaście, która okazała się być mną. Gdy się odwrócił, no to bardzo spodobało mu się to, co zobaczył, mi również się spodobało, byliśmy sobą zauroczeni od pierwszego momentu, pomógł mi z zamówieniem i jako, że i ja i on byliśmy sami w tej restauracji, no to postanowiliśmy usiąść razem i po prostu ten lunch zjeść w swoim towarzystwie. Był to chyba najdłuższy lunch w moim życiu, bo siedzieliśmy tam 2 godziny, jedząc dosłownie 3 taco i na tej pierwszej randce od razu umówiliśmy się na drugą randkę na mecz hokeja w sobotę. Cała historia jest zbyt długa, żeby ją opowiadać tutaj teraz w szczegółach, ale jeżeli jesteście tym zainteresowani, to bardzo chętnie nagram cały film opowiadający o tym, jak rozwija się nasza miłość, jak rozwija się nasz związek, od momentu tego pierwszego spotkania, aż do momentu, w którym jesteśmy teraz, czyli ponad rok po ślubie. Long story short, po tej drugiej randce spotykaliśmy się już bardzo, bardzo często i bardzo regularnie
I w maju, po miesiącu spotykania się, Joseph zabrał mnie na zjazd rodzinny i poznałam tam całą jego rodzinę. Nie powiem, że nie było to stresujące doświadczenie, ponieważ co innego poznać tylko mamę albo tylko siostrę, a co innego poznać całą rodzinę na raz. Jednakże od razu złapaliśmy wspaniały kontakt. Jego rodzina jest niesamowita i naprawdę mam ogromne szczęście, że mam tutaj w Stanach taki system wsparcia i właśnie jego rodzinę jako moją rodzinę. W międzyczasie cały czas pracowałam jako au pair i moja hostrodzinka poznała Josepha. Wszyscy bardzo, bardzo się polubili, także cały rok płynął mi wspaniale, dość dużo podróżowałam, świetnie się dogadywałam z moją hostrodzinką, no i miałam też moją nową miłość. W grudniu 2017 roku postanowiłam przylecieć na Święta Bożego Narodzenia do Polski i ku mojemu ogromnemu szczęściu Joseph poleciał ze mną. Na tym wyjeździe Joseph poznał całą moją rodzinę i wydaje mi się, że było to dla niego doświadczenie bardziej traumatyczne niż gdy ja poznawałam jego rodzinę, ponieważ nie wszyscy w mojej rodzinie mówią po angielsku, a jak możecie się domyślić, mój mąż nie mówi po polsku, aczkolwiek wszyscy bardzo dobrze się dogadywali. Moja rodzina pokochała Josepha od pierwszego wejrzenia, dosłownie tak samo jak ja, więc był to bardzo, bardzo, bardzo miły wyjazd. Kolejną częścią tego wyjazdu, która była bardzo specjalna, było to, że Joseph poprosił moich rodziców o moją rękę. Wiem, bardzo szybko, dosłownie po kilku miesiącach od poznania się, on już chciał się ze mną ożenić, ale no, jak wiesz, to wiesz, miłość nie wybiera. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych w styczniu musiałam podjąć decyzję, czy chcę przedłużyć mój program au pair o kolejny rok, czy chcę go zakończyć. I moja hostrodzinka też właśnie w styczniu oświadczyła mi, że będą przeprowadzać się do Washington DC, więc miałam albo opcję pojechać z nimi i zostawić ogromną część mojego serca w Austin, albo po prostu programu nie przedłużać. Jako że 28 stycznia Joseph mi się oświadczył, z tego właśnie względu postanowiłam programu nie przedłużać i po prostu zostać w Austin z miłością mojego życia. Także 28 stycznia 2018 roku Joseph mi się oświadczył, 1 kwietnia 2018 mój program au pair się skończył, a 14 kwietnia wzięliśmy ślub. Od tego momentu jestem w procesie ubiegania się o zieloną kartę, który na szczęście kończy się 3 czerwca, ponieważ wtedy mam moją końcową, oficjalną rozmowę z urzędnikami w urzędzie imigracyjnym. Bardzo chętnie nagram o tym cały film, ponieważ jest dużo mitów na ten temat i jest to bardzo interesujący temat. No, to chyba tyle. Opowiedziałam Wam w wielkim skrócie mój pierwszy rok życia w Teksasie. Oczywiście z pominięciem podróży, ale to jest temat na kolejny film. Na ten moment jestem szczęśliwą żoną od ponad roku i za namową moich kochanych obserwatorów na Instagramie, którym bardzo serdecznie dziękuję, bo obudziliście we mnie tą odwagę, aby założyć ten kanał Polka w Teksasie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W opisie dodam Wam moją nazwę z Instagrama, ponieważ tam dodaję codziennie. Podam Wam również nazwę agencji au pair, z którą wyjechałam. I mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!